No i przekraczamy właśnie granicę. Będzie welcome to Kambodża. Delikatnie przeładowany motor, ale tylko delikatnie. Jestem w końcu w Kambodży. Się udało na szczęście. Szybka akcja w sumie w miarę była droga, ponieważ kosztowało mnie przejazd Hatien do miejsca, w którym jestem akurat w miejscowości Kep. Kosztowało mnie to $18, jeżeli chodzi o autobus, co nie było tanie, bo to jest nie wiem, prawie 80 zł. Natomiast wiza kosztowała mnie $35 i to na miejscu zrobiłem od razu na granicę. Nie musiałem na szczęście żadnego zdjęcia dodatkowego robić nic, więc spoko, w miarę to właśnie szybko, sprawnie poszło. Fajnie, bo po drugiej stronie autobus czekał już na mnie i tam jeszcze na parę osób, co było też spoko. Pan mówił płynnie po angielsku i tak naprawdę nas zabrał każdego do konkretnego miejsca. Mnie akurat prawie pod hotel podwiózł, więc bardzo, bardzo fajnie. Jestem zadowolony. I widzę już kompletnie dużą różnicę między Kambodżą a Wietnamem, ponieważ w Kambodży widać jest dużo biedniej i widać, że nie jest tak turystycznie jak w Wietnamie. Wietnam jednak był ładny, wszystko było pięknie, to tak jak w Europie trochę. A tutaj Kambodża widać już, że to jest inny kraj, kompletnie już od samego przekroczenia granicy. Droga była słaba, jeżeli chodzi o... Nie było asfaltu po prostu. Były po prostu kamienie sypkie tam, gdzie niegdzie były wylewane, ale ogólnie nie było, więc na dzień dobry widać mocną, dużą różnicę, więc tak. A to moje Włosi, dawno nie pokazywałam, za 30 chyba 3 zł, bez śniadania. Jest klima, ale nie widzę pilota. Kibelek standardowo, tu pięknie. Kwiatuszek zrobiony z ręczników. Dobra, idę ogarniać się, ponieważ muszę zajść do marketu, spróbować wymienić dongi, ponieważ nie udało mi się tego zrobić przed wyjazdem. Mam nadzieję, że tu w markecie uda mi się wymienić na kiepy, więc tak, bo teraz priorytet to jest wymienić pieniądze, kupić coś do żarcia. Coś jeszcze tam było. A, internet najważniejsze. Muszę kupić kartę SIM, ogarnąć sobie, bo bez tego nie ma życia. Dobra, to nara. Mam strasznie gówniane światło w pokoju, chcę wam coś pokazać. Kupiłem 2 nowe owoce, które nie wiem czym są. To w sumie nie wiem, czy to nawet jest owoce, ale się zapytałem, czy to jest słodkie. Babka powiedziała, że tak. Zaraz sprawdzimy. A kolejny owoc to ostatnio znajoma mi pokazała. Zdjęcie mi wysłała, powiedziała mi, co to jest. Ale nie mam zielonego pojęcia, jak to smakuje. To jest coś z wężem w nazwie, wężowa skóra czy coś takiego. Zaraz będziemy degustować. Ogólnie to jest ostre. To coś wygląda tak. W sumie jak pomidor trochę. Zaraz umyję i zaraz sprawdzimy, jak to smakuje. No to próbujemy. A, tu nie wiem, czy wspominałem, jestem w łazience właśnie ze względu na to, że tu najlepsze światło jest. Bo u mnie w pokoju to jest marnota, jeżeli chodzi o światło, praktycznie jest ciemnica. Dobra, próbujemy tego owocka. Strasznie cierpkie. Nie wiem, babka będzie, że to jest słodkie. Sok jest spoko, ale ta cała konsystencja to jest takie, nie wiem, tak jakby gąbkowata konsystencja i ta cierpkość mi przeszkadza. Nie dam rady tego przełknąć. Może wezmę, spróbuję teraz bez skórki to zjeść, może będzie lepiej. Dobra, obrałem to zębami. Próbujemy teraz. Ogólnie to jest soczyste. Trochę tak jak jabłko, tylko że takie gorsze jakości. I takie napompowane, właśnie takie gąbczaste bardzo. Ale bez skórki dużo lepsze, tak skórka była ohydna. Ale nie kupię tego więcej. A za mlackanie, choć to i tak jest delikatne w porównaniu do tego, co Wietnamczycy robią. Jak mlaskają, jak sąkają,
No ale to odpowiada naszemu jabłkowi, powiedzmy takiemu. Dobra, i czas teraz na to coś ciekawego. Tę wężową skórę. Tylko nie wiem, jak to teraz obrać. Dobra, mam. Wziąłem telefon, postawiłem na półeczce. Jak się do tego główienka dobrać? Kurde, bo to jest strasznie ostre. Ciekawe, wygląda trochę jak jajko po ugotowaniu. Taka wielka pestka. Pachnie słodko. Tak wygląda to w środku. Nie do końca apetycznie, bo kojarzy mi się to trochę z tym z embrionem kaczki. W środku jest jeszcze pestka. Się nie spodziewałem jej. Myślałem, że będę mógł to całość zjeść, a się okazuje, że to jest puste prawie. Ciekawe. Oj, nic się zagapiłem. Pierwszy kęs w ogóle smakował tak, jakby to takie trochę było sfermentowane. Ale fajny ma posmak, taki egzotyczny. Trochę takie mango. Zmieszane z czymś. Ciężko mi stwierdzić z czym, bo nie znam tego smaku. Ale jest ok. To mi smakuje. Żeby to było więcej tego, to na pewno było spoko. Zaraz spróbuję się dobrać do reszty. Ogólnie znalazłem już patentę, jak to się obiera łatwiej. Po prostu trzeba to urwać od góry albo od dołu. I właśnie tak, co mi nie pasowało w tym, bo teraz to jajeczko ogólnie ma też taką osłonkę tutaj, którą ciężko właśnie, I jak to się zerwie, to się lepiej je. I nie wiem, czemu nie każdy ma pestkę w środku. Kambodża. Jedyny minus tego jest taki, że to jest strasznie ciepło. Aż trochę za ciepło. Ale spoko, wolę to tak czy siak niż zimę. Kumacie, że przyjechałem do tej miejscowości, do Kep i szedłem teraz pół godziny tylko po to, żeby zobaczyć tą rzecz, która tutaj jest właśnie obok mnie. Czy było warto? Oczywiście, jak zawsze. Nogi trochę mi w dupę płażą i tak wydaje mi się, że trochę... Ogólnie to miejsce jest nijakie, nie ma tu nic ciekawego. Przynajmniej na chwilę obecną, jak tutaj jestem pół dnia. Tak mogę stwierdzić. Nie wiem, co robić dalej, czy jechać... Właśnie powinienem, czy jechać dalej, czy zostać tutaj. Ale dobra, na razie się ponapawam tym widokiem, polatam tutaj dronem. Tak, a chodziło właśnie mi o tego wielkiego kraba.
piękne osiedle, które tutaj widzicie, to ja tutaj akurat nie mieszkam. Nawet go nie widziałem na tym bookingu. Może cena była za wysoka. I dlatego mi tego nie pokazało. Moje żerełko za 6 euro.